Ale to, że Nina Žižić przegrała Eurowizję o 12 głosów dosłownie, 12 SMS-ów, dałbym i 20 jej głosów, byleby ona pojechała. I w końcu stało się. Nina Žižić będzie reprezentować Czarnogórę na Eurowizji 2025 z utworem Dobro doszli. A jak do tego doszło i jak oceniam drugą piosenkę z Czarnogóry na tegoroczny konkurs, o tym już za chwilę. Cześć wszystkim, z tej strony Mikulec i witam Was po raz drugi w moich reakcjach na piosenkę z Czarnogóry na Eurowizję 2025. Niemożliwe stało się możliwe, ponieważ zespół Neonoen, który wygrał 1,5 tygodnia temu preselekcje czarnogórskie do Eurowizji, ostatecznie z nich zrezygnował i tym samym czarnogórski nadawca wybrał Ninę Žižić na swoją reprezentantkę. Wszystko za sprawą kontrowersji, które wywołało nagranie wideo, które pokazuje, jak w 2023 roku Neonoen wykonują jedną z wersji utworu Clickbait na jednym z czarnogórskich festiwali. To oczywiście jest jawne złamanie regulaminu Eurowizji i choć początkowo jeszcze wykonawcy bronili się i wskazywali na inne przypadki z historii Eurowizji, gdzie dany reprezentant śpiewał jakąś wersję czy fragment swojej piosenki, a potem zgłaszał ją na Eurowizję, to ostatecznie po kilku dniach stwierdzili, że mają dość, odchodzą, dłużej tak nie wytrzymają i zwolnili miejsce Czarnogóry na Eurowizji. Ale zanim zareaguję na piosenkę Dobro doszli, to oczywiście przypominam Wam o subskrybowaniu mojego kanału, jeżeli lubicie Eurowizję i chcecie śledzić na bieżąco ten konkurs, a jeżeli macie niedosyt informacji, niedosyt ciekawostek Eurowizji, to oczywiście odsyłam Was na moje media społecznościowe, gdzie na bieżąco znajdziecie wszystkie newsy związane z konkursem. No to jest miód na moje uszy, jak ja kocham bałkańskie ballady, ale to wiecie, jeśli oglądacie. Nie wiem, czy to jest dobry motyw z tą opaską, nawet jeśli to współgra z tekstem, bo jednak zamknięte oko to jest coś, czego Eurowizja nie lubi i to się już sprawdzało wielokrotnie w przypadku różnych masek, okularów, Rafał The Right. I to nie pykło. To nie pykło, no jednak kamera, telewizja lubi otwarte oko. Ale ile tu już jest emocji od początku. To jest z jednej strony piosenka, a z drugiej strony takie teatralne trochę wykonanie. No bardzo muzykalne mimo wszystko. I ten czarnogórski tutaj dodaje takiego realizmu, autentyczności tej piosence, tak więc super, że to się pojawia. No i rzeczywiście mamy deficyt bałkańskich ballad na Eurowizji. W końcu jest. W końcu jest taka klasyczna, nie przekombinowana, nie nowoczesna, nie alternatywna, tylko taka klasyczna z krwi i kości. Dawaj Nina! Yes! Minimalizm, światło, dźwięk, ujęcia kamerowe, to wystarczy na Eurowizji. Niech ona to zrobi tak jak Slimane z Francji i będzie super. Bez żadnych dodatków, bez żadnych w ogóle inscenizacji, chórków. Absolutnie nie jest to potrzebne. No ona jest przede wszystkim taka mocna w wyrazie, ma mocny wokal, pewny wokal. No tylko trzeba rzeczywiście to jeszcze podbić na eurowizyjnej scenie, no ale wiadomo, że ta Montesongowa no też nie ma pewnych warunków. Może coś na wizualizacjach pokazać w tym momencie, coś emocjonalnego, nie wiem. Trzeba to zrobić tak, żeby było 200% tych emocji i żeby ludzie, nie znając tego języka, jednak odczuli, o czym jest ta piosenka. No wściekła baba, ale ja lubię, uwielbiam, bo to ma przynajmniej jakiś charakter. Zdecydowanie jest to lepszy wybór niż Neonoen. Nawet jeśli trochę oklepany, trochę schematyczny. Myślę, że te napisy mogą się pojawić też na wizualizacjach na końcu, ale fajnie byłoby może w różnych językach. Super, mega. Dla mnie to jest świetna piosenka. Oczywiście nie jest to moim zdaniem piosenka na wygraną, na to, żeby zawojować Eurowizję, ale gorąco wierzę i trzymam kciuki, że ta Czarnogóra jednak awansuje do finału z taką propozycją. I w sumie jak zobaczymy właśnie historię Czarnogóry na Eurowizji, to zawsze te bałkańskie ballady klasyczne im się sprawdzały. A wtedy, kiedy Czarnogóra siliła się na jednak coś innego, na oryginalność, no to wychodziło, że okej, fani doceniali, ale nie było przełożenia w wyniku, w głosowaniu. Zdecydowanie jest to dobra zmiana, ale powiedzmy
powiedzmy sobie szczerze, czarnogórcy trzymali kciuki za Neon Noen i zdecydowanie to oni mieli ich reprezentować. Nina była raczej fanką europejskiej publiczności, wszystkich fanów Eurowizji, którzy oglądali konkurs. Myślę, że pod kątem konkursu jest to jednak lepszy wybór i pod kątem właśnie szans. Natomiast wszystko oczywiście będzie zależało od występu i od konkurencji, no bo na razie znamy jedną piosenkę, a pozostało no prawie 40, no ponad 30 kilka, tak więc wszystko może jeszcze być inaczej. Trzymam kciuki cały czas, żeby Czarnogóra jednak była w naszym tym półfinale, tak jak trzymałem jeszcze 1,5 tygodnia temu, ale nie dlatego, że to jest słaba piosenka, a dlatego, że chciałbym osobiście zagłosować na ten utwór. Ma potencjał, tylko trzeba go troszeczkę jednak podkręcić występem. A wszystkim, którzy mówią, że tego typu bałkańska balada nie osiągnie już nic na Eurowizji, bo to jest oklepane, bo to już było, bo to jest schemat, chciałbym tylko powiedzieć, że współproducentem tej piosenki jest Darko Dimitrow, czyli twórca sukcesu Tamary Todewskiej z 2019 roku, który wtedy skomponował jej piosenkę. I jak pamiętamy, Macedonia Północna wtedy walczyła do pewnego momentu o wygraną na Eurowizji. Wygrała głosowanie jury, zajęła ostatecznie 7. miejsce, ale to wciąż jest najlepszy rezultat dla Macedonii. Może Czarnogóra z tą piosenką, ta piosenka nie ma może takiego potencjału, żeby zająć 7. miejsce. Umówmy się, powiedzmy to wprost, ale uważam, że naprawdę ma szansę walczyć o finał i trzymam mocno za to kciuki, bo Nina też jest doświadczoną artystką, była na Eurowizji, co prawda w zupełnie innym klimacie, no bo jednak Husi i Granka, no to był zupełnie inny klimat i zupełnie inny vibe, ale ma doświadczenie eurowizyjne, prezentuje się z zupełnie innej strony i wierzę, że to przyniesie efekty w postaci dobrego wyniku. Jestem ciekawy, jak Wam podobała się druga piosenka i mam nadzieję, że już ostatnia z Czarnogóry na Eurowizję 2025. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, ocencie ją od 0 do 10 punktów, zostawcie łapkę w górę, jeżeli podobało Wam się to wideo i oczywiście subskrypcję, jeżeli jeszcze nie obserwujecie mnie na YouTube. Odsyłam Was także na moje media społecznościowe, gdzie publikuję na bieżąco ciekawostki związane z Eurowizją. A my widzimy się już niedługo w kolejnym filmie, tak więc trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!